tym odcinku poruszę tematy na temat porównania inwestowania w Polsce oraz UK. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. W tym odcinku będziemy właśnie rozmawiać o różnicach i zobaczymy, czy dla Was się to opłaca, czy się nie opłaca. Ostatnio sporo osób do mnie pisało, czy wszystko ze mną ok, bo od jakiegoś czasu nie publikowałem regularnie. Część osób wie, bo wspominałem na wcześniejszym odcinku na temat moich zawodów w kickboxingu. W ostatnich 4 miesiącach miałem 4 zawody właśnie i w kickboxingu, i w K1, łącznie 12 walk, ale to też równa się z brakiem możliwości na nagrywanie. Trenowałem regularnie 2 razy dziennie przez dość dłuższy okres, żeby właśnie przygotować się do tych zawodów. No i też nie miałem możliwości wykonywać przygotować dla Was odcinku. Ale teraz chciałbym zacząć regularnie co tydzień dla Was publikować. Mam nadzieję, że spodoba się Wam materiał, jaki dla Was przygotowałem. Będzie też mała seria na temat service accommodation, wynajmu krótkoterminowego, bo coraz więcej osób jest zainteresowanych tym tematem. Także kolejna seria z spaceru z Tejzą i poruszę dla Was tematy, które przygotowałem. Przede wszystkim stabilność rynku. Uważam, że w Wielkiej Brytanii ten rynek nieruchomości jest dużo bardziej stabilny. Przede wszystkim jest to dlatego, że są inne produkty finansowe, produkty bankowe. W Anglii są specjalne produkty pod buy to let, czyli pod wynajem. Są specjalne produkty bankowe właśnie na HMO, czyli wynajem pokoi, kwatery pracownicze, co uważam, że i tak samo pod wynajem krótkoterminowy są specjalne kredyty biznesowe. Dużo lepiej to wychodzi właśnie niż w Polsce. To też daje możliwość większego zysku, jeśli masz produkty specjalistyczne pod ten biznes. Ja również kupowałem nieruchomości w Polsce, no i tam już to nie działa tak kolorowo. Przede wszystkim pod tym względem, że płaci się odsetki i kapitał i z tego powodu już nie zostaje tego cash flow, nie zostaje profitu. Jak w Anglii tutaj mamy, że płacimy same odsetki i nie spłacamy kapitału, więc zostaje cash flow, mamy tą różnicę z wynajmu. A jeśli spłaca się odsetki i kapitał, no to już nie ma tych profitów. Bardziej zarobek jest na wzroście ceny nieruchomości, a nie na wynajmie. A to jest znaczna różnica, bo jeśli jest portfolio, no to tych dodatkowych opłat jest znacznie więcej. Trzeba też inwestować w konserwację nieruchomości, w zarządzanie. No i w Polsce dlatego uważam, że ten rynek jest dużo gorszy, no bo nie ma tych regularnych profitów. Jest tylko profit ze sprzedaży po jakimś czasie, no ale wiadomo, są też podatki i praktycznie nie wychodzi to tak dobrze, jak wychodzi w Anglii. I mam porównanie, no bo działam na angielskim rynku, moja rodzina działa na polskim rynku, sam też przez chwilę inwestowałem w Polsce, więc mam porównanie, jakie są różnice, co można zrobić z tym kapitałem w Polsce, a co można zrobić w Anglii. I kredyty hipoteczne to jest właśnie jedno, że są bardziej specjalistyczne. Kredyty inwestycyjne są też właśnie na całe portfolio, można zorganizować finansowanie. Dużo lepiej to wychodzi właśnie jeszcze możliwością joint venture, czyli inwestowanie na spółkach.
Anglia ma dużo więcej tych możliwości rozwoju i wydaje mi się, że to jest jakby ta karta przetargowa, że jeśli masz produkty finansowe przygotowane akurat do tego biznesu, żeby działać w nieruchomościach, no to jest znaczna różnica, jest dużo lepiej po prostu się rozwijać, dużo lepiej można te portfolio dywersyfikować z czasem, ale też o to chodzi, żeby progresować. Jeśli nie mamy tak tych podatków, no bo inwestując w Anglii na spółkach, można nie płacić tych podatków, bo cały czas praktycznie, jeśli się inwestuje, to są nowe koszta, no przede wszystkim są koszta, a płaci się od profitu, a nie od obrotu. Chyba że ktoś inwestuje na personalne imię, nazwisko, no to wtedy płaci podatek od obrotu, no ale to akurat nie jest dobre rozwiązanie, więc jeśli ktoś chce naprawdę się rozwijać i działać w tym rynku, no to jest ważna struktura firmy i od tego powinno się zacząć, jak działać w tym biznesie, że nie chodzi tutaj, żeby płacić tanie kredyty, bo teoretycznie na imię, nazwisko kredyty są tańsze, tylko najważniejsze jest, żeby wiedzieć, jak dodać wartości, jak przede wszystkim zyskać na zakupie, znegocjować tą cenę, jak zanalizować rynek, no i też mieć regularne przychody. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 000 funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od 500 000 funtów wzwyż. I polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces. I inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam. Także tutaj z takich podstaw, z mojego punktu widzenia, dlaczego Anglia jest moim zdaniem dużo lepsza. No i też stabilność rynku nieruchomości. W Anglii można zobaczyć, jaka jest różnica w cenach najmu, cenach zakupu. Moim zdaniem jest to dużo bardziej stabilne niż w Polsce, no bo w Polsce jest ten rynek mniejszy, jest dużo więcej nowego budownictwa, ale na tych starych kamienicach można też sporo stracić. I już spotkałem wiele osób, które po prostu popłynęły na tym biznesie, bo te ceny nie są do końca tak stabilne i wynajem też nie jest stabilny, więc stabilność rynku jest bardzo ważna, jeśli chce się rozwijać długoterminowo. No i akurat Anglia daje takie możliwości. Jako polski inwestor, na co trzeba zwrócić uwagę inwestując w Anglii? Przede wszystkim trzeba mieć kapitał, bo jest problem z kredytami, jeśli nie jesteście rezydentami Anglii, no to jest tutaj, robi się pod górkę, więc najlepiej kupić za gotówkę lub ewentualnie zainwestować z kimś na spółce w joint venture, kto ma historię lokalnie, posiada tutaj rezydenta, posiada portfolio nieruchomości, no i wtedy ta osoba musi być dyrektorem firmy i bank
patrzy w pierwszej kolejności na dyrektora, na główną osobę w tej firmie, a inwestor z Polski może zostać po prostu udziałowcem, który no już nie będzie do końca tak brany pod uwagę. Jest kilka rozwiązań, nie jest to takie łatwe bezpośrednio, żeby sam inwestor z Polski kupował na kredyt i zaczynał tą drogę. No ale tak jak wspomniałem, są rozwiązania dla kogoś, kto ma kapitał i jest zdecydowany na dywersyfikację, no bo raczej takie osoby mają już jakieś inne biznesy czy nieruchomości w Polsce i chcą zabezpieczenia na przyszłość, żeby zdywersyfikować swoje portfolio. Na co jeszcze powinni zwrócić inwestorzy? Regulacje prawne, bo jest kilka różnych, tak samo ulgi podatkowe. Jest kilka rzeczy, na których można się pogubić. Tak samo konstrukcja budownictwa. Są budynki standardowe i są budownictwo niestandardowe. Na te niestandardowe jest też problem z kredytami później, nawet jeśli kupicie coś za gotówkę, no to może być problem z refinansowaniem tych nieruchomości i rzeczywiście rozwojem tego portfolio, więc warto zainwestować na początku w wiedzę eksperta, kogoś, kto przeanalizuje dla Was rynek, sprawdzi jaka jest historia tej nieruchomości. Są nawet deal sourcerzy, którzy specjalizują się w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych. Oczywiście nie każdy jest ekspertem w tej dziedzinie, no bo w tych czasach modne się zrobiły kursy, szkolenia online i ktoś, kto dopiero zaczyna swoją drogę, nie ma jeszcze doświadczenia, ale może już wyszukiwać tych okazji inwestycyjnych, więc warto samemu sprawdzić, czy te liczby, czy to po prostu wszystko ma sens, czy to się zgadza, no bo łatwo można sprzedać coś, sprzedać marzenia, ale nie do końca może się to udać zrealizować. Też jest ważna kwestia, żeby na początku zrobić searche, czyli to jest takie sprawdzenie całej historii, okolicy, czy to jest w jakiejś tam specyficznej okolicy, czy właśnie są jakieś konserwacyjne budynki w okolicy, bo to będzie też problem z różnymi rozbudowami. No wszystko zależy, jaki jest plan, co chcecie robić i jaką macie wizję na przyszłość. Także jeśli ktoś z Polski jest zainteresowany współpracą i chciałby zacząć inwestować w Anglii, zapraszam do kontaktu. Można się umówić na spotkanie przez stronę www.tejzaproperty.co.uk. Tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy. Wystarczy wypisać, ja skontaktuję się osobiście i porozmawiamy o Twojej osobistej sytuacji, co chciałbyś osiągnąć i jak mogę Ci w tym pomóc. Mam nadzieję, że w tym odcinku znaleźliście coś ciekawego dla siebie. Jeśli tak, daj łapę w górę, komentarz dla zasięgu i zapraszam do kolejnych odcinków o Service Accommodation. Do usłyszenia, cześć!